Cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie na kanale Bartol Game. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Polish Car Driving na Robloxie. A dzisiaj będziemy sobie testować wszystkie nowo dodane pojazdy w aktualizacji z drogą wojewódzką numeru 205. Dzisiejszy test będzie się składał z dużej ilości rzeczy, ale po pierwsze, wszystkie pojazdy, które będziemy dzisiaj sprawdzać. Uwaga, wejdziemy sobie w dealershipa. Pierwszy pojazd, Passacik B5, czyli Volkswagen Passat. B5, następnym pojazdem jaki sprawdzimy to będzie BMW 330i, ale chyba tego samochodu wykonamy jeszcze jeden test po aktualizacji i wtedy gdy go naprawią. I jeszcze jeden samochodzik Majestic E500, czyli Mercedes W212 z serii E. Jest to najmocniejszy pojazd z tych wszystkich. Passacik i BMK została oczywiście dodana w tej aktualizacji, a w Mercedesie zostało przebudowane podwozie. Myślę, że zaczniemy sobie po kolei, tak jak tutaj to jest, czyli zaczniemy od Passacika, który w ogóle uważam, że jest dość mocny samochód jak na swoją cenę. Mamy tutaj jego VMAX, czyli rzekome 245 km na godzinę. Również ma tutaj 160 koni, 5 biegów, przedni napęd, waga to 1,3 tony i 5 siedzeń. Nie ma job bonusu, kupujemy go za 23 000 PLN-ów. Sprawdzamy tego wariata. Pierwsze co sobie sprawdzimy to dźwięk. No jest to typowy dźwięk i już został tutaj wiele razy użyty w wielu samochodach w tej grze. Kolejna rzecz jaką sobie sprawdzimy to będą światła. No, pierwsze, proszę bardzo, światła pozycyjne, światła postoju, proszę bardzo. Z przodu, z tyłu są, proszę bardzo, światła krótkie, światła mijania. Tak one wyglądają i światła długie standardowo. Przeciwmgłowych tutaj są, nie ma? Czekaj, co? Chyba wynalazłem jakiś błąd, ponieważ pod klawiszem J normalnie w grze mamy światła przeciwmgielne, mamy nawet tutaj się wyświetlają na dole, aczkolwiek jakby świateł fizycznie nie ma ich, nie? Tak jakby, bo kontrolka to sobie może być, maluchu nawet jest, tylko że nie działa. Ale tutaj mimo, że nie ma świateł, o, to się świeci, no dobra. To jest taki błąd co do tych przeciwmgielnych świateł, to sobie sprawdzimy klakson tego samochodu. Standardowo myślę, nic tutaj wybitnego z tym klaksonem nie jest. No i dobra, na pierwszy ogień pójdzie sprawdzenie ile ten samochód ma koni. Jako już jest to diesel, to on ma więcej mocy na mniejszych obrotach tak jakby. Piłowanie go do 5, tak jak tutaj nie daje maksymalnej wydajności, tak jak na przykład na 4,5. No chociażby na przykład to. W salonie było napisane, że on ma 160 koni, a ja widzę, że on ma już tutaj ich sporo więcej, bo zobaczcie, tu już 200 dobija. Na 4,5 mniej więcej gdzieś tu 280 tych koni jest. Właśnie teraz będziemy testować jego czas rozpędu do 100 na godzinę. O, proszę bardzo, zrywek taki skromny. Dwójeczka. Na ekranie wyświetli wam się wynik aktualnie, bo nie jestem w stanie jakby teraz wam jakby go zwierzyć tak dokładnie jak na montażu, także teraz wyświetla wam się wynik. No i następną rzeczą jaką sprawdzimy, to będzie test kontroli trakcji, czyli jak samochód sobie tutaj daje radę. Myślę, że bez problemu rozpoznajecie kontrolki TCS, co to jest Traction Control System. Ja włączenie TCS oczekuję tego, że one będą próbowały minimalizować zryw tym samochodem. A tutaj na tej desce rozdzielczej Robloxowej będziemy widzieli mrygający żółty napis TCS. No zaraz się upewnimy. Proszę bardzo, 3000 obrotów mniej więcej i jedynka. Mryga TCS, widać. Mryga, tak powinno to działać, czyli zryw jest mniejszy. Bez TCS-ów ten zryw jest po prostu większy. Dobra, teraz sobie sprawdzimy VMAX z tego wariata. Tam chyba było 245, jeśli dobrze pamiętam. Ten rozpęd nie jest tutaj jakiś mega giga. Co do spalania, to ja nie jestem w trakcie jeszcze tego wyliczyć, ale myślę, że jest dość małe. W sensie ja nie patrzę na spalanie przy takiej sumie pieniędzy, ile ja mam. Okej, wywaliło nas tutaj, osiągnęliśmy 230. No to powiem, że tak dość średniawo. Niestety na 37 nie udało nam się osiągnąć tych play prędkości. Osiągnęliśmy maksymalnie 230, także zobaczymy sobie to, jak tutaj wygląda to na szóstce. Tutaj mi się zdaje, że jest minimalnie dłuższa prosta, jest mniej zakrętów. Jedną rzecz taką, którą odkryłem jeżdżąc tym Passatem, gdy jedziemy szybciej, jest dźwięk wiatru. Czyli tak jak w Mazdzie mniej więcej, chyba w Hondzie Accord też tak jest. Także taki spoko feature, fajnie, że takie coś jest. Aczkolwiek, jeśli przejedziemy sobie tu na fotoradarze i dostaniemy dokładnie 2500 mandatu, to jest to szansa. Nie powiem, że boli, ale po prostu straciłem prawo jazdy, mamy 240 i powiem wam, że nie udało nam się osiągnąć tej prędkości, chociaż mamy 270 nawet, o 332. Także skoro już wypadliśmy za mapę, to sobie sprawdzimy tego Passacika jeszcze inaczej. Plusem tego auta jest to, że ma przepiękny interior, w sensie to są tekstury, ale one są bardzo wysokiej rozdzielczości. Fotele również, bardzo wysokiej rozdzielczości, to jest
Może trochę za dużo powiedziane, ale są lepszej rozdzielczości niż zwykle. Nawet patrzcie, deska rozdzielcza ma tekstury jakieś tam. On się podnosi na przednie koła jak ten stary Passat B6. No i proszę bardzo, następny samochód Beam 330i, który jest w dieslu. Ma ona tak, 255 kunia, VMAX 235 na godzinę, oczywiście tylny napęd, 6 biegów, waży tutaj 1,6 tony, kosztuje 125 tysięcy. Okej, czyli beta ma 255 kunia, spoko, zobaczymy. Test do dźwięku. Ja myślę, że dźwięk jest piękny. Zrobić z tego benzynium i będzie bomba. Test świateł, proszę bardzo. Światła też są dość ładne. Mamy mijania, długie. Jeszcze tu są, o proszę bardzo, pozycyjne. Jeszcze przeciwmgłowe, no proszę bardzo. W tym przypadku już tutaj sam, jak widzicie, na dole się podświetlają. Także spoko. Dobra, jeszcze klakson. Klakson też basicowy, tak jak w 70% pojazdów PCD, no może trochę przesadziłem, ale rzeczy bardziej samochodów i to też. Test kuniów, tam miał napisane chyba, że ma 250 koni. Tutaj w ogóle on ma grubo ponad 300 i to mi się zdaje, że on ma w okolicach 360 koni. Nie wiem, bo ten znaczek PSI mi zasłania. No tutaj znowu są te konie zaważone i to tak dość sporo. I teraz robimy sobie test 0 to 100. Uwaga. Jedyneczka, dwuja. Nie, tu będzie bardzo dobry wynik. O, setka, no i proszę bardzo, no dobry wynik. Nie jest to w sumie najlepsza BMK, bo w sumie co? Jest to chyba taka BMK między E36 a E46, bo w sumie ona ma też 300 koni. Test, proszę bardzo, TCS-a. I tutaj patrzcie, ten TCS nie działa. Ale jak już go wyłączę, to będzie siedział na odcięciu. Nie wiem, czy tutaj coś nie zostało zepsute znowu. I nie wiem, czy te TCS-y nie działają jakby na przednie koła, mimo że samochód ma napęd na tył. Ale w sumie działa, no bo no ten zryw nie jest taki mocny jak bez kontroli trakcji, tak? No i dobrze, kolejny test to będzie test VMAX-u. No myślę, że 235 km na spokojnie to zostanie pobite. Fascynuje mnie to, że Passat ma większy VMAX niż 100 BMW. Na spokojnie wyciągamy 235 km VMAX. Także jak najbardziej. Samochód jest dość głośny, to może i pójść na minus, ale proszę bardzo, w ten sposób wygląda interior. No interior jest całkiem... Nie jest to samo co Passat, ale no, są jakieś tam liczniki, wszędzie próba, nie wiem, oteksturowania ich. Kierownica się kręci, to jest też rzadkie w PCD, ale fajnie, że takie coś jest. Widzę, że jakaś teksturka jest na fotelach, coś tam gdzieś tam była próba oteksturowania, także spoko. No jest to generalnie chyba jeden z moich faworytów i to jest jeden z samochodów, którym najczęściej jeździłem ogólnie po tej aktualizacji. Sobie powinienem ocenić te samochody jakoś, ale nie potrafię oceniać, dlatego tego nie robię. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale nigdy nie oceniałem samochodów. W ogóle deszcz pada w garażu, ale pomijając ten fakt, mamy tu Mercedesa E500, któremu zostało zmodernizowane podwozie, bo tak wszystko, jeśli chodzi o samochody, tak, nic co innego o pojazdach nie ma. Dostał on fizykę, która ma kopa, ma 520 koni, 7 biegów, waży 1,3 tony, napęd na tył, VMAX to jest 261, Mercedes kosztuje równe 300 tysięcy. Pierwsze co sprawdzamy, czyli dźwięk. Jeśli graliście w grę wartą 25 bobus, to zdecydowanie kojarzycie ten dźwięk. Oczywiście jest to Bloxburg, dźwięk z Bloxburga. Ja mam nadzieję, że tutaj zmieniam ten dźwięk jakoś tak mniej więcej, żeby jakoś brzmiał. Światła, no nie ma tu niestety przeciwmgielnych. Szkoda, bo to jest 300 tysięcy powinny być. Nie świecą się też, także no nie ma błędów. Długie światła też tutaj działają. Nie podoba mi się niestety w ogóle jakie małe są te światła. Klakson, jest to klakson z Mercedesa. Ja po prostu uwielbiam ten klakson. Test koni. On miał tam chyba 500 ileś koni. To jest w ogóle diesel i nie wiem już szczerze co sądzić, że to jest błąd, ale tutaj ma 400 koni, czyli już trochę mu zaniżyli tą moc. Czy spróbuję bez tego? Nie, no tutaj w ogóle nie osiąga 500 koni w żadnym momencie. No dobra. I teraz test 0 to 100. Zobaczymy w sumie. Bo jestem ciekaw. Szybkie biegi włączymy i będzie, myślę, sprawnie, także lecimy. On tu na trójce jeszcze zrywa wali przez tego diesla. No ale proszę bardzo, mamy setkę. Macie wynik oczywiście wyświetlony na ekranie i robimy sobie test TCS-u. Czyli jak tutaj sobie radzi Mercedesik z TCS-em. O, i tutaj proszę bardzo, ten samochód ma napęd na tył. I on sobie bardzo dobrze radzi, kontrolka sobie przy niej bardzo dobrze radzi. BMW jakoś nie mogła. Na czwórce ta kontrolka się gdzieś tu przechyla. Nie wiem, czy tak powinno. O, na piątce, co jest? Nie wiem, czy tak powinno być, ale z tym Mercedesikiem jest coś zdecydowanie nie tak. Myślę, bo tym Mercedesikiem, nie patrzcie, możecie sobie na spokojnie nie wyrzucić z szóstki nawet. A może z szóstki, nawet z siódemki.
Proszę bardzo, z 7 i ruszacie, taka dynamika ruszania babci spod bloku jakiegoś Seicento, ale jest i w ogóle po 140 już łapie moc. No także ciekawie dość. Dobra, teraz wybierzemy się w stronę Darłowa, żeby sprawdzić VMAX tego Mercedesa. Bo on miał tam rzekomo mieć chyba 260. Robimy teścik, wyłączamy trakcję. Trakcję wyłączam tutaj bardziej, bo po prostu ona działa i może troszeczkę zaniżać moc całego pojazdu. W BMW ciężko było ocenić, czy jest wiatr, bo tam ten silnik był głośny. To jest silnik z Bloksburga, cichutki. I też nawet w miarę dobrze skręca. Mamy, proszę bardzo, 260. VMAX, jesteśmy w lesie, także wszystko tutaj, no właśnie, dlatego warto mieć włączony ABS. Także tak się prezentuje Mercedes W212 serii E. W tej grze po prostu, ja pierdzielę, co to AI zrobiło, sobie przejechało przez szlabany normalnie. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o te pojazdy. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Także serdecznie zapraszam poniżej do oceny filmu, zostawienia swojej opinii na temat tych samochodów w komentarzu i naciśnięcia przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze go nie nacisnęliście oczywiście. Także to by było na tyle. Dla osób pytających, kamerę wolną się odpala pod klawiszem Shift P, ale napisałem to w review aktualizacji. Także na ten moment to już jest wszystko. Dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego filmu. No i cześć.